Liga Legend czym jest dla mnie? O. Czym ona dla mnie jest? No, czekaj. Czym jest dla mnie Liga Legend? Strasznie trudne pytanie. Ciężko stwierdzić w sumie. Czym jest? Pasją. Dumą? Spełnieniem. Szansą. Przyjemnością. Radością? Inspiracją. Przygodą. Zabawą. Pracą. Domem. Całym życiem. Miłością. Dobry slogan? Gdybym miał wybrać jedno słowo, czym jest dla mnie League of Legends, to byliby to ludzie. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. Siedzę sobie w gimnazjum z kumplami na lekcji, nudzi nam się, bo język polski i rozmawiamy sobie, co tam ostatnio grasz? No, jest taka gierka League of Legends. Słyszałeś? Nie, ja nie wiem, co to jest. W tamtych czasach dużym źródłem informacji byli po prostu znajomi. Ten znalazł ten sekretny build, ten znalazł tę niesamowitą stronę i pytał. Ja pamiętam, że po prostu było tyle pasjonujących rozmów u mnie na korytarzu w przerwach między lekcjami. Tak gadaliśmy o League of Legends. Pierwsza wzmianka telewizyjna o Lidze Legend to będzie rok 2010. Pierwszy odcinek programu eSport, który żeśmy robili na Hyperze. To był taki nowy program, który miał właśnie ogarnąć m.in. takie zjawiska jak Liga Legend. eSport to nowy program na antenie Hypera, który mam dziką przyjemność prowadzić. Ostatnio dowiedziałem się, że jeden gracz, taki dosyć znany, oglądał te programy i to mnie wmurowało absolutnie w ziemię. To jest po prostu... Taki uśmiech mi wyrósł na twarzy, no bo to Jankos, więc... O mój Boże. Hyper TV, Tadek Zieliński, właśnie wtedy Tadek pokazał LoL'a w telewizji, tak, a że oglądałem Hypera, bo interesowałem się grami, to czasami sobie wieczorem włączałem, to właśnie wtedy zacząłem LoL'a i stwierdziłem, że to jest ciekawa gra, może mógłbym spróbować zagrać. Dzięki Tadek, dzięki tobie. Okolice 2010 roku to są takie czasy, kiedy ludzie jeszcze nie interesowali, mainstream jeszcze się nie interesował grami, w takim znaczeniu, że to nie było jeszcze tematem w telewizji, nie było jeszcze mowy o Wiedźminie, o tym, że firma robiąca Wiedźmina jest warta tyle co 4 największe spółki energetyczne.
Pamiętajcie, że 2011, 2012 to jeszcze czasy, w których League of Legends nie było globalnym fenomenem, nie było fenomenem w Polsce. To dopiero gracze szturmowali serwery, dopiero wszystko się rozpoczynało. Zaczęły pojawiać się większe fora, dyskusji typu LeagueOfLegends.pl i tam zbudowały się podwaliny, które, hej, są fundamentami po dziś dzień. To się zaczęło tak naprawdę w okolicach 2012 roku, kiedy paradoksalnie zaczęła umierać telewizja i prasa growa, tak? Ale rozwinął się wtedy internet, pojawili się youtuberzy bardzo popularni i to był taki bardzo, bardzo początkowo powolny, a potem bardzo, bardzo szybki wzrost zainteresowania grami w Polsce. Ale myśmy tam byli na początku, jeszcze zanim ktokolwiek. No tak. Tutaj już można stoczyć teorię, szczerze mówiąc. Na pewno duża zasługa była tutaj wszelkiego rodzaju influencerów. YouTuberzy, streamerzy przecież. Gdyby nie oni, no to wiadomo, że od razu gry nie są aż tak atrakcyjne. Wow, ale się wbiłem, koniec. Dobra, ale GG. Pamiętamy, kto był jednym z największych youtuberów na początku. Gimper przecież, teraz, który w ogóle z League of Legends nikt go może nie kojarzyć, a gdzieś tam początki League Legend w Polsce to był właśnie Gimper. Nerwarian przecież był jedną z pierwszych osób, które w ogóle streamowały League Legends w Polsce. Kurde, ja taki nieuczesany. Witam serdecznie. Te czasy dla streamingu były bardzo zamierzchłe i niemalże nieistniejące, tak mi się wydaje. Trzeba było ludzi po prostu przekonywać do tego, że istnieje coś takiego jak oglądanie ludzi na żywo. I dużo ludzi właśnie na to pytało, więc stwierdziłem, że kurde, no trzeba nagrać poradnik, już mówiłem, że... Jak ja zaczynałem, to jeszcze chyba nie było tak naprawdę serwera europejskiego, po czym ten serwer został podzielony na 2 serwery, dlatego że jeden serwer po prostu nie wyrabiał. Tyle ludzi chciało grać w League of Legends, a dopiero to był sezon 2. To była gra free to play. Wystarczyło mieć komputer i internet, żeby w nią zagrać. Nagle się okazuje, że każdy może, więc każdy spróbuje. I no, w całkiem sporej liczbie osób to podeszło, co nie? Nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć ten jeden moment, od którego wszystko się rozpoczęło, ponieważ to wszystko gdzieś zbierało się, kumulowało się pod powierzchnią i dopiero później weszło w formie gejzeru. Fala! W 2013 był pierwszy IEM w Katowicach i ESL dał mi wtedy unikalną możliwość poprowadzenia sceny League of Legends na evencie. Ja prowadziłem League of Legends, a Morglum, czyli Marcin Lelątko, słynny wtedy komentator StarCrafta, prowadził scenę StarCraftową. No i to było śmieszne, dlatego że StarCraft miał wtedy ugruntowaną pozycję, wiecie, tam w ogóle słynne networsy, które przyjechały z sektorówką, totalny w ogóle sztos. No a z drugiej strony była ta zupełnie nieopierzona, niewyrobiona, ale niesamowicie dynamiczna i taka młoda, taka młodzieńcza, bym powiedział, widownia League of Legends i tych chłopaków od StarCrafta było może z 500, a cała reszta to była liga. I w momencie, kiedy zrobiłem falę meksykańską na 7000 osób, którzy krzyczeli Demacia, no to jest coś nieprawdopodobnego. Boskie, tracę głos. Obecność League of Legends w Katowicach miała 2 ważne aspekty. Pierwsze, pokazali się szerokiej publiczności. Wtedy League of Legends nie było aż tak popularne, ale ci pasjonaci, którzy już się zarazili, mogli pokazać, okej, to jest realne zjawisko. To była wielka reklama dla całej Polski, a ze względu na splendor całego wydarzenia. Byłem w momencie rodzenia się najbardziej znanego mema ligowego, przynajmniej jednego z najbardziej słynnego backdoora XP. W momencie, kiedy ucięło to wszystko, tak stała się ta akcja, cała sala wybuchła, ja w takim amoku wbiegłem na scenę. Niezapomniany moment. To byłem przy powstawaniu historii League of Legends. You want to say something? Yeah, the way you play today, you are definitely a top team in the world. Jedyną większą imprezą od IEM organizowaną na Spodku to były Mistrzostwa Europy w siatkówce, co wiecie, że jesteśmy bardzo mocnym krajem siatkówkowym, tak? I to był jedyny event, który przeskoczył IEM. No to chyba pokazuje jakby, jak to mocno zażarło, jak to zaskoczyło. To 2013 rok IEM, tak, to był ten przełom przełomów. Co ja mogę powiedzieć? Videomakers! Byłem wtedy już po paru turniejach, czy właśnie czy w Singapurze, w Kolonii, czy w innych krajach, ale
zagrać przed polską publiką, gdzie to nie był lam w szkole, gdzie było parę krzesełek i było 40 widzów, tylko wchodziłeś, siedziałeś na scenie i wiedziałeś, że patrzy na ciebie powiedzmy parę tysięcy osób i skandują waszą ksywkę albo wasz tag drużynowy i wszyscy wam kibicują. Jak robiliście coś dobrego, to wam bili brawo. Jak to było grać? Szczerze, to było moje takie spełnienie marzeń. Myślę, że pokazano, jak niesamowita energia jest dookoła tej społeczności i dlatego to jest rzecz, która mnie między innymi przyciągnęła do League of Legends, bo przedtem gry komputerowe kojarzyły mi się, że każdy sobie kupował, instalował, grał, nie było dookoła tego żadnego zjawiska, a teraz mamy grę komputerową, o której wszyscy chcą rozmawiać, którzy chcą oglądać. To jest cała społeczność, to jest nie tylko gra komputerowa, to jest pewien styl życia i IEM Katowice wyszedł z tym do ludzi. And especially Polish people is so crazy towards esports, like I love it. And whoever says that esports is not growing, should just come here and see it. Widać było po tych wszystkich ludziach, że oni tu przyjechali dla tych drużyn, żeby im kibicować, żeby po prostu był hype, żeby było ekstra, być może kogoś spotkają, zrobią sobie zdjęcie. No i było po prostu wspaniale. The crowd here have a new favorite team, I think. They are on their feet. Everyone here, amazing crowd. Gdyby ktoś się mnie zapytał o to, jaka jest taka data, od której zaczęło się polskie community lolowe, takie mocne, od której się zaczęło tak naprawdę zainteresowanie grami w Polsce, tak naprawdę na dużą skalę, to jest to rok 2013 i jest to pierwszy AIM. To były niesamowite 3 dni, jak słychać zresztą. Widzieliśmy niesamowite gry, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wam, bo to wy jesteście polskim e-sportem. Tak mi jest smutno, że mnie wtedy tam nie było. I to jest właśnie dopiero ten moment, w którym ja się zacząłem interesować się League of Legends, nawet nie sportem, samym League of Legends. I w 2013 roku ja sam usłyszałem, że hej, w Spodku w Katowicach było takie wydarzenie i tam było mnóstwo osób i oni chcieli wszyscy autografy, coś ten. Ja się zastanawiam, w sensie co, od graczy? I dla mnie to nawet było specyficzne. Dalej byłem dzieciakiem i dalej się zastanawiałem, jak to jest, że oni grają w grę komputerową, są popularni. Bo oczywiście, youtuberzy już wtedy byli całkiem znani, ale e-sportowcy to było coś nowego. We're honored to have all of you tuning in from around the world and are just as excited as you are to get Season 3 underway here in Europe. So, are you guys ready? Wydaje mi się, że przełomowy zaczął być to okres między 2012 a 2013, kiedy zobaczyliśmy pierwsze turnieje organizowane lanowe, głównie przez ESL, kiedy pierwsze poważne nagrody zostały wypłacone, bo wtedy gracze zrozumieli, okej, nie gram już tylko co tydzień, co miesiąc w ramach zabawy. Ja dostaję pulę pieniężną. Ludzie to oglądają, ludzie o tym opowiadają. Jestem częścią jakiegoś fantastycznego fenomenu. Mogę z tego zrobić karierę i wtedy gracze zaczęli się naprawdę dedykować grze komputerowej. Welcome back to the 2014 Spring Promotion Tournament live from Cologne, Germany. We're just minutes away from the best of 5 between Ninjas in Pajamas and KMT for the final spot in the Spring Split. Przychodzi 5 gości. Ninjas in Pajamas, koszulki, teamowe, sponsorzy, logotypy. A po drugiej stronie goście w bluzach. Wander PLN-y, Jankos w szarej bluzie. Gdyby ktoś zobaczył ten mecz dzisiaj i nie był związany ze sportem, nie znał tych graczy, to pomyślałby, że to jest jakiś showmecz z publicznością. Bo ci chłopacy nie wyglądali, jakby mieli wygrać. Well, no surprise here. 78% of you have voted for Ninjas in Pajamas and think they will win their way back into the LCS. Wszyscy eksperci i wszyscy mówili, że przegramy z Raczej. Pamiętam, jak było to wejście przed meczem, było wejście tam Wicked był i tam chyba 2 komentatorów i wszyscy mówili 3-0 NiP. I think NIP is in the position where if they deal with the nerves correctly, they should be able to pick this series up. I think they are a strong favorite coming into this against KMT. Wybrali też naszą drużynę jako przeciwnika, bo mieli wybór. Wybrali nas i pożałowali tej decyzji. Because that is KMT taking game 1 and shocking everybody in the room. Byliśmy wszyscy bardzo dobrze zgrani i mimo, że oni mają koszulki i oni mają profesjonalną organizację, to my w naszych dresach możemy również wygrać, bo jak już wejdziesz do gry, to tylko i wyłącznie twoje umiejętności decydują o tym, czy wygrasz, czy przegrasz. Nie to, jaki masz background, nie to, ile twoja organizacja pakuje w drużynę pieniędzy, nie to, jakie fajne masz koszulki i tak dalej, więc myślę, że jako drużyna przygotowaliśmy się dobrze i to zadecydowało o tym, że byliśmy lepsi. He does it again, and Ninjas in Pajamas are now 0-2 down to KMT. They have to ban Kale next game. You could say overpowered their entire team right at the end there. That was Every single person on that team wanted to prove himself so hard. So you had that hunger from their side to actually prove themselves, to prove everyone there's no way I'm gonna lose. Wow, crazy stuff, and really
We talked about how the pressure was, and you can see it in their faces. This is not the situation they envisioned. My mieliśmy straszną honorówkę na NIP. Ktoś tam szedł korytarzem, chyba Jankos i Over, nie? Z tego co pamiętam. I szedł ten Freeze naprzeciwka. I to było w dniu meczu, nie? No i Freeze do nich to czego zrobił? Polaki. Znaczy on też tweetował przed meczem, że to będzie łatwo 3-0 i potem idzie na imprezę. No było 3-0. And this is Ninjas in Pajamas going out of the LCS. We have ourselves a second new team, ladies and gentlemen. It is KMT. In Memory of KMT. Bardzo popularny film wśród e-sportowej społeczności na temat tego, jak mała polska drużyna pokonała wielkiego giganta, jakim było Ninjas in Pyjamas. Wynik 3-0 na nich był wręcz skandaliczny, chcę się powiedzieć. Tutaj potrafimy sobie wyobrazić, że wygraliby po 5 mapach, jakichś ledwo wyrwanych. Nie, to było 3-0 i przyjechali się po NIP. I to jest taki piękny symbol tego, czym miał być od samego początku e-sport. Możliwością dla normalnych graczy, którzy postanowili wziąć trochę poważniej całą sprawę, dla normalnych paczek kumpli, żeby poznać ciut ciekawsze oblicze gier komputerowych. W czasach, kiedy uważaliśmy, że nasz udział we sporcie jest raczej marginalny, ta piątka zawodników z drużyny Kiedyś Miałem Team, myślę, że zainspirowała całą kolejną generację zawodników w Polsce. I to było niezwykłe, bo echem tego mamy teraz ciekawsze wyniki. Gdyby nie KMT, nigdy byśmy nie wiedzieli, jak się potoczy League of Legends w Polsce. It's really unbelievable. It's really hard to say something smart now. We are so happy. To był taki moment przełomowy, że ktoś pokazał, że się da i dlatego inni też chcieli. Realia mogą być inne, ale ludzie będą pamiętali KMT jako tę grupkę kumpli, co przyszła z Polski i nagle rozwaliła w ogóle faworytów do gdzieś tam topowych miejsc w LCS-ie. Is there anything you want to say to the fans and probably a lot of new fans that you've made here today? Yes, I want to thank everyone for coming here, for everyone on the stream, and keep eye on us. We'll do good in this season. Give it up one more time for KMT. That put Jankos and Vander on the map. Especially for Jankos, that was the start of the hype for him. I think for Vander it was later in the season when we already started the matches in the ELCS. It is time for the Super Hot Crew to take on Roccat. Mieliśmy już 2 drużyny w 2013 w klasie europejskiej, a nazwijmy to raczej porażką. Co pokazało KMT, a później Roccat, że mogą wygrywać. Let's talk about the next team. It is Roccat. They were formerly known as KMT. Katie's Million Team. I probably butchered that name, I've no doubt. But they were Roccat and they shocked everyone. Repel comes in, Jankos catches on towards it, it's a double kill. Salazar's pulled in, overpower Will, one, and cover shot, oh my god! Frogger will be hunted down, Whitney danced in as well, Sullivan down towards, and Roccat are running for it! Sam nie wiem do końca właśnie dlaczego tak dobrze nam szło. Właśnie wydaje mi się, że to przez to, że jednak bardzo się dobrze sam dogrywaliśmy w grze. Poza nią zazwyczaj też, ale jednak 5 Polaków to było dużo takich, dużo było z wad w tej drużynie, ale mimo wszystko się lubiliśmy. They are an incredible teamwork team, Roccat. They play, we heard it from them in day one and they said, we're a big bunch of friends from Poland, that's what we are, this is what Team Roccat is. Nawet w Korei pisali o Roccat, że oni w teamfightach grają jak jedno ciało, tak? Jak jeden umysł i wszyscy siebie się nawzajem słuchają. A u nas było to takie podejście, że jak zbyt długo coś się nie działo, to po prostu dobra, po prostu wejdźmy, dobra? I zamknijcie mordy i wchodzicie. Roccat, my god! Where has this team just come from? And Jankos, he is leading. Tyle historii przeciekło już o tym, jak potrafili się nie dogadywać, jak to wszystko było na skraju jakiegoś kolapsu, ale trwali. I to nie był skład pełen gwiazd. W czasach, kiedy oczywiście był Gambit Gaming ze swoim fantastycznym składem, mieliśmy Fnatic, mieliśmy XPK, mieliśmy Frogena, te wszystkie gwiazdy grały w tamtym czasie. A mimo, że nasi chłopacy nie byli najlepszymi graczami League of Legends, to byli jedną z najlepszych drużyn. I myślę, że to jest ta lekcja, którą miło wspominam z ery Rocka, z ery Kiedyś Miałem Team. Że League of Legends jest grą drużynową, a nie grą 5 potencjalnie najlepszych zawodników. I byli naprawdę o krok od mistrzostw świata. In my opinion, they come in proud. They came in as KMT and they're leaving as the 4th place team from the summer split. I mean, they've done a lot of work this year. Sadly, we lost Fnatic 3-2, who goes to Worlds. But yeah, it's good memories from back then.
We're about to dive into our last LCS match of the day, SK Gaming versus Roccat. But first, I'm joined by Rockat's coach, Veggie, as we've been hearing so much about you and want to talk to you in person. Veggie był trenerem jeszcze jak nie było takiej pozycji. Tak, tak. Rzeczywiście byłem ja i Arane, to byli, z tego co ja wiem, jedyni trenerzy, którzy coś pomagali, bo bardzo mało osób chciało być trenerami wtedy. Zresztą ja sam się przed tym zbraniałem. Ja nie miałem kontraktu z Roccat nawet. Tak naprawdę to ja nielegalnie mieszkałem w Niemczech. Tak, kiedyś tak było, że Veggie nie miał kontraktu i żeby dalej oczywiście miał wypłatę, no to co miesiąc szliśmy razem do bankomatu i to co Veggie. Well, today I got from the airport to the boot camp where the team is currently situated. To jest filmik, który został nagrany w dzień, którym przyleciałem do chłopaków w kolonii. Wtedy, o właśnie, tutaj pokazane jest, jak dobrze pamiętam, tutaj oczywiście wszystko jest w miarę posprzątane, ale na co dzień tutaj były komputery graczy. W tym miejscu był totalny syf. No i to był problem, bo wiadomo, gracze to są troszeczkę tacy, nie wiem, studenci, nieogarnięci. I no tak to wtedy było, tak? To były inne czasy. Nie było takiego zaplecza jak teraz. Syf był w domu, więc ja musiałem przyjść i troszeczkę ogarnąć ich życiowo, mimo że oczywiście nie byłem jakoś super ogarnięty sam. I think without Veggie that first year, the team wouldn't have been anywhere near as successful as it was. He had a lot of the qualities back then that were of a normal sports coach in a football team. The way that he controls players, the way that he gets the stuff out of players, for that time it was something that no one else could do. And he did it good. He did it damn effing good. And we were at that point where Happy Veggie is happy again, by the way. Veggie w Polsce był pierwszym, ale też w Europie był jeden z pierwszych trenerów. Pomyślcie o tym. Masz pierwszy rok grania profesjonalnie, wielka pensja, no i pojawia się pewna chciwość. Chcesz zarobić jak najwięcej, nie wiesz ile to potrwa. Czy ty zmniejszyłeś sobie pensję, żeby posłuchać kogoś z zewnątrz, zatrudnić kogoś z zewnątrz, żeby wam pomógł? Gracze Roccat stwierdzili, że to się opłaca. Więc wydaje mi się, że to jest największy dowód, ile znaczył Veggie w tamtej formacji. Fryderyk, Veggie, Kozioł wybrał inne życie sportowe. Myślę, że miał okazję na tym, żeby trenować drużynę LCS, czy żeby zostać nawet z nami. Po prostu chciał skończyć studia i zająć się życiem prywatnym. To jest jakiś przypadek, to nie jest tak, że ja mam jakieś studia psychologiczne albo coś innego skończone, ja mam studia inżynierskie skończone. Ja myślę nawet, że to mi trochę pomogło, bo jako inżynier nauczyłem się, że jest coś takiego jak synteza i analiza. Analiza, rozłożenie na czynniki pierwsze, synteza, składanie do kupy. Może nie raz tego spróbuję. No już. Już się zdenerwował. No. Może to tata ci pomoże? Chcesz to? On chce Tosty? to. A ty chcesz to? A ty chcesz to? Pamiętam, to było w 2015 roku. Były pierwsze polskie transmisje w telewizji właśnie Lola. No i go zobaczyłam na ekranie. No i od razu mi się spodobał. Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielne popołudnie, dzisiaj troszeczkę wcześniej niż wczoraj. W studiu ze mną Jakub Kraton-Grzegorzewski oraz Fryderyk Veggie-Kozioł, profesjonalni gracze. Kiedyś też grałeś, prawda, Fryderyku, na polskiej scenie. Prawda. No i Trochę też europejskiej, trochę światowej nie. No ale wszystko przed tobą. No nie za bardzo. Z tą refleksją zostawimy na chwilę widzów, bo teraz króciutka przerwa reklamowa. Świat jest tak zrobiony, że poznałem żonę przez Lola i nie da się tutaj tego zaprzeczyć. Tak, jakbym nie był we sporcie, tak, no to pewnie bym nie miał tej rodziny, którą mam teraz. Miałbym jakąś inną, jakąś z gazet, jakieś wyblakłe twarze, idealna rodzina z gazet, pampersy, tak reklamuję. LOL dał Fryderykowi na pewno dużo fajnych znajomości, jakieś doświadczenie życiowe, które też może wykorzystać w życiu codziennym. Dało mu też również hobby, czyli coś takiego, do czego może uciec, tak, od normalnej pracy. No i na pewno League of Legends dało mu mnie, tak, żonę i 2 dzieci, rodzinę. Ja uważam na odwrót. To nie ja znalazłem Natalię przez Lola, ja uważam, że Lola znalazłem przez Natalię. Gdyby nie to, że Natalia jako moja żona była z tego środowiska Lola, czyli kojarzyła grę, ogólnie interesowała się tym, to pewnie bym odszedł z Lola. No, co robisz tu?
Masz samochód? No to waż. No. Proszę. Nie chcesz samochodziku? A coś tam siedzi w środku w tym samochodzie, zobacz. Co to jest? To jest kawałek kukurydzy. Gdyby nie on, gdyby nie jego ekspertyza, gdyby nie jego umiejętność dowództwa, myślę, że również nie stalibyśmy tu, gdzie stoimy. Dlatego chciałem poprosić serdecznie Veggie'ego, by powiedział nam trochę o nowym projekcie. Witam na mojej imprezie. A nie, czekaj, to Illuminar. Tak, 4. urodziny Illuminar. Sprawa jest prosta. Każdy z was, który tutaj jest i gra w LoL'a, no niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale załóżmy ci, co grają lepiej, nie byli jeszcze w wybitnych drużynach, nie mieli okazji wygrywać wszystkiego, co się da w Polsce, tak jak my przez lata. Miejmy nadzieję, że tam wrócimy. No i właśnie, słuchaj, mówię do was. Maruda. Jako jego przyjaciel, nie znam już go tyle lat, to jest geniusz Maruda. Co to za prawdziwy stadion piłkarski bez Hall of Fame? Przypomnę, że podczas pierwszych spotkań na temat projektu Eden miałem jeden wymóg co do naszej areny. Moje popiersie. Tak jest! Moje popiersie! Nie ma go tutaj! Jak to się stało, Grzegorz? Chciałem zobaczyć reakcję publiczności, czy potrzebują. Czyli jako nowy prezes pierwszym dekretem przyrzekam, że tu na środku stanie popiersie Veggie'ego w arenie. I co, Ania? Mówiłem ci, że przeforsuję. Gdzie jesteś? O. Kiedy Illuminar miał problemy finansowe i groziło bankructwo, to byłem w szoku, że community stanęło za Illuminar. Wtedy uroniłem łezkę, że ta społeczność trzymała kciuki, kibicowała, żeby jak najszybciej to rozwiązać. I fajne było to, że się udało i oni też się chyba ucieszyli. Nie było mi łatwo nawiązać jakiekolwiek znajomości, ale pierwszy raz, kiedy pojechałem do Poznania na PGA, to byli znajomi, których poznałem, bo zagrałem sobie w LoL'a, spotkałem ich właśnie na jakiejś kolejce, zaprosili mnie na Teamspeaka i sobie z nimi grałem. I myślę, że jakbyśmy się spotkali na ulicy, ja naprawdę wątpię, żeby ktokolwiek do mnie zagadał. Ludzie z zewnątrz patrzą na nas jak na ludzi z innej planety, bo nie mówimy po swoim imieniu, ale tak się po prostu przyjęło. Jakby jak się mówi ciągle do kogoś po swoim niku, no to tak trudno się przedstawić nagle, o teraz jesteśmy w realu, no to nagle masz imię. No tak samo się mówi i wydaje mi się, że to jest część naszej kultury trochę. Pewnie nie byłbym taki, jak jestem dzisiaj, gdyby nie to zjawisko, bo dzięki grze mogłem też gadać z ludźmi innymi, spotykać się z innymi ludźmi, którzy gdzieś tam lubią to, co robią też i uczyć się od nich i też ich uczyć i nie wiem, no... Dostałem szansę wielką. Bez community nie byłoby niczego. To by się nie kręciło. No jednak na tym to polega, tak? Jest to gra drużynowa. Jednak trzeba mieć interakcję. To jest po prostu jakieś zainteresowanie, gdzie wszyscy o tym ze sobą rozmawiają, jest wspólny temat, jest wspólna pasja. Granie w gry było czymś na początku, jak zaczynałem, zwłaszcza w gry multiplayer, było czymś wykluczającym z otoczenia. A w trakcie stało się czymś, co miało zupełnie przeciwny charakter. Było czymś inkluzywnym, że nagle stajesz się nie odizolowany od ludzi, tylko wręcz przeciwnie, stajesz się częścią jakiejś grupy ludzi. To było super. Mimo że League of Legends jest grą online, jestem przekonany, że jest to przepustka do prawdziwego życia. Wiele osób dzięki League of Legends może uwierzyło w siebie, zostało zaakceptowanym gdzieś małymi krokami, najpierw pisząc z kimś, później rozmawiając na TeamSpeaku, a później poznając osoby w życiu prywatnym. Powstają tak przyjaźnie, miłości. Tak naprawdę w League of Legends można szukać wszystkiego. To jest niesamowite, że League of Legends po prostu, mimo że chciałbyś powiedzieć, ta sama mapa, ten sam gameplay, co się dzieje, czemu ludzie od 10 lat grają w to samo, a no właśnie dlatego, że społeczność jest tak zaangażowana w tę grę, tworzą niesamowity klimat dookoła tego i po prostu chcą rozmawiać o grach. To nie jest tak, że każdy instaluje sobie LoL'a, zamyka się w swojej piwnicy i po prostu gra w grę komputerową. Tak kiedyś wyglądał gaming. Teraz jesteś częścią tego fenomenu na skalę światową, możesz porozmawiać z każdym, zagrać z każdym, zaprzyjaźnić się z każdym. Możesz być częścią czegoś większego i to jest chyba ta magia, której po prostu miliony graczy na świecie nie potrafiło powiedzieć nie. Czy zdajecie sobie sprawę, jaki jest najbardziej oglądany filmik League of Legends? Jest to teledysk koreańskiego popu, w którym występują postacie z League of Legends. Ma 300 milionów wyświetleń na samym YouTubie i pamiętajmy, Azja ma swoje platformy. To jest ten moment, w którym zrozumiałem, ok, League of Legends to nie jest mój mały słoik z grami komputerowymi. To jest już część kultury. No,
No, jak pierwszy raz pojechałam do Katowic, to była wycieczka szkolna. No i no to co, to było rok później niż ty. Tak, ja w 2013. Czyli Ty to był 14 w takim 2014. razie. Absolutnie bym się nie zdecydowała, żeby zrobić strój i wyjść z nim do ludzi. Zrobiłam ten strój po to, żeby się dostać na pierwszy Intel Extreme Masters. Nie jestem zorganizowanym człowiekiem, nie kupiłam sobie wejściówek. Tak, a cosplayerzy wtedy mieli darmowe wejście. Tak, o czym nie wiedziałam pierwszego dnia, więc stałam 4,5 godziny w kolejce przy minus 20 stopniach. Nie weszłam. Te stroje są dobre w tym, że tak naprawdę dzięki temu, że to nasz własny projekt, to można nieskończenie do nich coś dorabiać. Tak. Albo można nic nie dorabiać i powiedzieć, że już jest skończone. Tak. Taka była pierwsza myśl. Tak miało Takie być. było założenie, wszystko jest tak, jak być powinno. Tu powinny być 3 dredy, a nie 15. Ale tak sobie wymyślił autor. Cosplay jest sztuką i to w 100%, dlatego że spełnia wszystkie warunki do bycia sztuką. I przede wszystkim w cosplayu nie ma słowa nie da się. To, że mamy wielkie lewitujące skrzydła nad głową, jakoś się da. My po prostu szukamy jakiegoś sposobu, żeby trochę kolorów wprowadzić do życia, ale też przede wszystkim, żeby jakoś się kreatywnie wyżyć. To też bardzo się dobrze wpisuje w to, kim jest cosplayer, bo my przez 3 tygodnie siedzimy w domu sami, w słuchawkach, skupieni tylko na tym, co robimy. A widzisz, ty tam sobie coś wycinasz, a już zrobiłam cosplay. Oszust. Wiele razy gdzieś tam poparzenia gorącym klejem. Ale to jest standard. Przecięcia. Szpital, pogotowie, szwy. Tak. Ludzie mdleją w gorsetach. Albo od skrzydeł. Dziury w głowie od peruk i tych wszystkich rogów, które nosimy. No rzeczywiście to trochę masochizm jest to, co robimy. Ale potem zakładamy to wszystko na siebie, czyli to jest wow. Tak. To wtedy te 3 tygodnie, 3 miesiące, pocięte palce, to jest totalnie tego warte. Aż się zachciało więcej robić, więc mamy w planach już kolejne stroje, tak. Kolejne duo. Tak. Także będą robione. Stay tuned. Tak. Skrzydełka, mogę tylko zapowiedzieć. Będzie więcej skrzydełek. Znaczy, masz zabawny paradoks, bo jesteś owcą i jesteś ubrana w owce. To prawda. A ty jesteś wilkiem, jesteś ubrana w owce, więc jesteś wilk w owczej skórze. Ja jestem owcą w owczej skórze, wszystko jest w porządku. Czasami ktoś powie dziwak, ale trzeba wprowadzać w ten świat trochę właśnie takiej kreatywności, więcej zabawy, więcej śmiałości w tym, żeby wyglądać inaczej, robić coś, co nie jest codzienne. Geek, girl, power, wszystko razem. Jesteśmy jednym i drugim i jesteśmy z tego bardzo dumne. Najlepsze połączenie. Jedną z rzeczy, która mnie najbardziej fascynuje we sporcie, jest to, jak przełamuje bariery. Bo sport i wiele innych formatów głównego nurtu kultury ma pewne bariery etniczne, płciowe, rasowe itd., itd. Fizyczne to jest wielka bariera w sporcie. Ja nigdy nie będę bokserem, spójrzcie na mnie. A wirtualnym bokserem mógłbym być. Ksywka Kotwicz wzięła się od tego, że w gimnazjum zahaczyłem kolegę ręką i powiedział, że go zakotwiczyłem. I od tego się wzięło kotwicoręki, a ja zmieniłem na Kotwicza i tak już zostało. Wiadomo, Nautilus dlatego, że ksywka Kotwicz, Nautilus łazi z kotwicą, więc musi porządek być, musi się wszystko zgadzać. Choruję na artrogrypozę, mam sztywne łokcie, nie mogę zginać, prostować rąk, tak samo w nogach i szpotawość kończyn, czyli zniekształcenie kończyn górnych i dolnych. A ty dałbyś radę? Nie, ja kiedyś popatrzyłem tylko jak to wygląda, to nie wiedziałem o co tam chodzi w ogóle. To jest dla mnie ta Czarna magia. czarna magia, nie do ogarnięcia. Rodzina jest bardzo ważna dla mnie w życiu, bo to rodzice nauczyli mnie tego, jak funkcjonować
ze swoją niepełnosprawnością od maleńkości. Lecimy! Jeszcze! Pamiętam, jak się urodziła Anastazja, byłem nawet przy porodzie. Pierwsze moje spojrzenie na nią, to prawie się rozpłakałem, wzruszyłem się. I wiedziałem, że sobie poradzę jako ojciec mimo swojej niepełnosprawności. Domek będzie miał komin, czy nie będzie miał komina? Będzie miał taki kominek. Już i skończyliśmy. A jak coś nam się uda, to co mówimy? Brawo! Bo my. No, brawo! No i mamy domek, mamy wszystko. Prowadziłem zbiórki charytatywne dla kilku osób niepełnosprawnych, tak samo jak ja, z różnymi schorzeniami, ponieważ stwierdziłem, że jeśli ja otrzymuję pomoc, to mogę pomóc komuś innemu, kto jest w potrzebie. Zaczynamy streama charytatywnego 24-godzinnego dla Amelki. Wiem, że to, że jestem niepełnosprawny, to jest tylko wygląd, że mogę robić rzeczy takie same jak zdrowa osoba, że mogę łamać bariery. Chcieliście zobaczyć, jak zakładam sobie sam słuchawki, więc teraz wam to pokażę. 3, 2, 1. No i oto są, i tak to wygląda. Ja sam siebie akceptuję, mam dystans do tego, jaki jestem, więc pokazuję też to innym. No wygrywamy kolejną gierkę. Easy. I kolejne punkciki wpadają. Zależało mi na tym, jak zaczynałem streamować, żeby pokazać właśnie innym ludziom, nie tylko niepełnosprawnym, że jeśli się chce i ma się determinację, to można osiągnąć wszystko i spełnić swoje marzenia. Ja na swoim przykładzie pokazałem już wielokrotnie, że mogę grać na równi z innymi. 1, 2, 3, 4 kill. Mamy 5 killa, proszę państwa. 5 killa. Tak jest, 5 killi i lecimy dalej. Wbiję diaksa stopami. To jest moja wiadomość. Nie wiem, w którym sezonie, ale wbiję ten diament. Widzisz wszystko? Nie widzę wiewiórkę. No widzisz, jaka piękna jest wiewiórka? Może ją zaraz dogonimy, zobaczymy. Dla mnie Liga Legend jest miejscem, w którym mogę pokazać, że jestem taki sam jak inni. To jest fantastyczne we sporcie. Nie ma żadnych fizycznych barier. W pewien sposób jest to bardzo związane z tym, co w ogóle w XXI wieku cenimy. Zajęło nam wiele tysięcy lat, żeby zrozumieć, co czyni człowieka wyjątkowym. To jest to, co niektórzy powiedzieliby, że jest tu, albo niektórzy, że jest tu, ale to jest ważniejsze niż ta otoczka, ta obudowa, czy gdzie się urodził i na jakich warunkach. I League of Legends afirmuje to. League of Legends podnosi to na swoje wyżyny. Liczy się, co masz tutaj i co masz tutaj. I reszta wyjdzie na Summoner's Rift. I myślę, że to jest ta piękna rzecz związana z League of Legends. In some games, like, you have to try harder, right? You have to, like, press more keys more with one finger, stuff like that. But it's taught me a lot about, like, just discipline and, like, being passionate about something. Like, even if you have a disability, as long as you want it, you can get it. Casualowo, tak ktoś po prostu wchodzi do gry, to jest tak naprawdę, staje się takim białym modelem człowieka po prostu, który ma taką samą sylwetkę jak każdy inny, tak ja uważam przynajmniej. To jest fenomen, jestem po prostu pełny podziwu, że ludzie, którzy są na przykład niepełnosprawni, to oni naprawdę potrafią grać i są też technologie do tego, żeby to robić i dla mnie to jest niesamowite, że czasami mi ciężko coś zrobić, a no nic mi nie jest, powiedzmy, nie mam, no mam wszystkie kończyny i generalnie jestem dość zdrowy, tak myślę, a ludzie, którzy gdzieś tam mają jakieś kłopoty ze zdrowiem, to naprawdę lecą jak szaleni. W sporcie liczą się no jednak bardziej rzeczy typu mięśnie, coś, no nie oszukujmy się, tak, no fizycznie, jak ja będę bokserem, to żeby być najlepszym bokserem na świecie, to muszę mieć inną fizjonomię niż najlepszy gracz na świecie. Idąc tym tokiem rozumowania, na przykład też uważam, że szachy to nie jest do końca sport, ale to jest, nie wiem, rywalizacja, dziedzina rywalizacji. Okej, dla mnie e-sport to jest dziedzina rywalizacji, a sport to sport. Po prostu ja nie jestem w tym obozie, że e-sport to sport, ale to nie znaczy, że jedno i drugie nie jest ciężkim zadaniem. Więc ja myślę, że e-sport i szachy to jest coś. E-sport to nie sport, e-sport to szachy.
To był szok, bo widziałem e-sportowe eventy, ale zobaczyć to na żywo to jest zupełnie coś innego. Mówię, wow, stanąć tam na scenie, zobaczyć to wszystko z innej perspektywy. Cały spodek wypełniony aż po brzegi. Fanami League of Legends, którzy czekają na otwarcie. Kiedy siedzisz wokół tych ludzi, oczywiście widzisz ogrom tego wszystkiego, ale kiedy stoisz na dole, możesz się rozejrzeć i gdzie nie sięgniesz wzrokiem, są ludzie. Miękkie nogi. Miękkie nogi. Wyszedłem na scenę i pamiętam, powiedziałem 2 słowa. Halo Katowice. I po prostu ta energia od ludzi to jest nie do opisania. Nie do opisania. Cały spodek od góry do dołu wrzasnął. Moim marzeniem, odkąd zacząłem grać, było granie przed polską publicznością. I moje marzenia ziściły się w roku 2017 właśnie w Katowicach na spotku. So Katowice, go with me here. Are you ready? Let's bring out the first 2 teams. H2K taking on Hong Kong Esports. Grałem w Polsce, grałem u siebie. Nie czułem presji ani trochę, za to czułem wsparcie naszych rodaków, naszych kibiców. Pamiętam, jak często skandowali moje imię i jak bardzo nam kibicowali, jak głośno było, kiedy wygrywaliśmy, więc to było takie super uczucie, wiedzieć, że ci wszyscy ludzie stoją za mną i że chcą, żebym wygrał, a ja mogłem być jakby dumnym z tego, że reprezentuję ich. Niesamowita energia. To jest coś, dlaczego warto w tym e-sporcie być, dlaczego warto żyć, dla właśnie takich chwil, takich emocji. Te krzyki ludzi głodnych e-sportu, ludzi głodnych gry, ludzi głodnych tego, żeby zobaczyć coś na wielkiej scenie. Niestety turnieju nie wygraliśmy i z płaczem musiałem zejść ze sceny, ale było to naprawdę wspaniałe uczucie i mam nadzieję, że Riot zorganizuje jeszcze kiedyś turniej w Polsce. That is a history of esports right there. League of Legends, co jest bardzo pomijane, a istotne, jest prawdziwie globalnym e-sportem. Gdzie nie zrobisz turnieju, tam znajdziesz fascynatów. Jest grana na każdym kontynencie i większość e-sportów nie może tego powiedzieć. Dlatego w Polsce to uderzyło, bo Polacy mogli utożsamiać się z polskimi, europejskimi drużynami i hej, na pierwszym Intel Extreme Masters kto zwyciężył? Gambit Gaming 2-0 na koreańskie ekipy i energia wtedy wyzwolona wśród polskiej publiczności była olbrzymia. Może przesadziłbym i obraziłbym wszystkich ludzi, jakbym powiedział, że to jest jakaś taka nowa epoka, ale no po prostu bardzo dużo się zmieniło w całym tym świecie internetowym, odkąd weszły duże pieniądze do gry, weszły duże media, duże zainteresowanie i z zewnątrz i wewnątrz. Pojawiają się te ligi regionalne, gdzie ci najmłodsi gracze mogą też dostawać pensje, mogą wyżyć z tego. To po prostu pokazuje, jak to się wszystko rozwinęło. Thank you very much. I'm joined with some French killers, it would seem, and I don't know if you guys can hear it, but the Polish fans are here and they are proud. Masz Polskę, w której wcześniej faktycznie odbywały się różnego rodzaju rozgrywki, Polska Liga Esportowa, Mistrzostwo Polskie ESL i jakieś pojedyncze eventy, a nagle pojawiają się ziomki ze studiem do nagrywania, z takim studiem z prawdziwego zdarzenia, jak z Wiadomości czy innych takich, studiem sportowym tak naprawdę, tylko że e-sportowym. I no robią najlepszy produkt, jaki miał miejsce w Polsce. Nie ma tu już na co czekać. To jest ten moment, w którym obie drużyny muszą pokazać wszystko, co tylko mają w zasięgu swoich rąk i sięgnąć po zwycięstwo w Ultralidze. Zobaczymy. Zaczynamy finał Ultraligi. Pompa Team kontra Illuminar Gaming, mapa numer 1. Teraz Stigma się do przodu, Puki stać, Ulaj pojawia się z tyłu, Killer Instinct, czy on wygra ten pojedynek z Pukim? Na to wygląda! Wygrali to! Illuminar Gaming wygrywa finał Ultraligi, to jest pewne! Coś niesamowitego, coś fantastycznego, to jest to! Illuminar Gaming, puchar należy do was! Granie w LoLu wygrałem w Polsce wszystkie rodzaje turniejów, każde jakby Mistrzostwa Polski i PLE i GeForce Cup i inne takie rzeczy. I Ultraligę też udało się wygrać. Właśnie jak była Ultraliga zapowiedziana, to właśnie tak sobie myślałem, że to jest znowu kolejny turniej, którego jeszcze nie wygrałem i fajnie byłoby to zrobić i udało nam się. Natomiast no, od tamtej pory to tak naprawdę Ultraliga to jest dla mnie po prostu porażka, jakby pokazywanie mi, że jednak no to może nie jestem aż taki dobry. Simivak próbuje czarować, lecz przede wszystkim robi to Lager. Double triple i to nie będzie pęta, ale to będzie Devil's One 3-1.
2018 i wcześniejsze były dominacją Illuminar Gaming. Lecz teraz, po tym kolejnym Best of Five, jesteśmy pewni, zmieniła się polska scena. Finały Ultraligi były moimi pierwszymi finałami, jakie komentowałem w życiu. I było to stresujące przeżycie, po prostu. O czym możemy powiedzieć? 2 trupy na Kotolakera! To były prawie 3 trupy, ale się jednak przez Aggressivo lecą dalej do przodu. Aggressivo, Tobiasz! Musisz być bohaterem! I to jest Iwo ściągnięty! To jest ściągnięty Garden Angel! Wszystkie uszy na ciebie, a praca komentatora mimo wszystko jest całkiem wymagająca. Ja wiem, jak to wygląda, wiem, że w internecie wiele osób myśli, że hej, wystarczy stać i gadać, ale to jest stanie i gadanie w skupieniu przez kilka godzin. Człowiek trochę na adrenalinie wtedy działa. To będzie Nexus i tak jak powiedziałem, David Swan wchodzi w tę serię jak jeszcze nigdy! Jak to możecie się domyśleć po pewnych latach, zwłaszcza gdy komentujesz rok w rok te same turnieje, następuje pewna stagnacja. Ultraliga była sporym odświeżeniem. Tak tej ligi nie nudzi się komentować. Jest Lager, a co za tym idzie? Cała sfora diabłów. Devil Swan idzie po zwycięstwo 27 minut i będą atakować samo serce bazy Rogi Sports Club. Nexus! Proszę Nexus! To jest jedno z najbardziej absurdalnych zdarzeń na polskiej scenie. To jest niesamowity upset, ale przede wszystkim to jest pokazanie potęgi polskiej sceny League of Legends. Taki finał! To jest takie bicie serducha, to jest taka masa emocji po prostu. Ja zakładam, że jeżeli kogoś nie będzie tutaj w tym studiu, to naprawdę ciężko będzie mu to poczuć. I Zetural wraz ze swoją drużyną będzie królem drugiego sezonu Ultraligi! Czułem, że wreszcie coś w życiu osiągnąłem, bo było to namacalne trofeum, było to zwycięstwo. Ono dosłownie było zmaterializowane w postaci tego Pucharu Ultraligi i mogliśmy go dotknąć i mogliśmy spojrzeć na coś, co jest pewnego rodzaju wynikiem naszej pracy. My tego nie stworzyliśmy, ale my na to zapracowaliśmy. Gdzieś przyglądając się temu szklanemu trofeum, widzimy to, wiesz, swoje odbicie i to nie do końca jest ta ciesząca się twarz, tylko patrząc na to wtedy widzisz ten właśnie pot, te łzy, tą krew dosłownie przelaną, tak, podczas wygrywania. To było coś niesamowitego. MVP finałów Ultraligi sezonu drugiego zostaje Aggressivo! Ty, piękny, nie za dobrze ci? Trening zaczynamy zaraz. Dawaj, ruszaj się. Dobra, idę. Siema Tobiasz. Siema. Dzisiaj screamki na LDLC. Jeżeli będzie podejmował w życiu dobre wybory, wypłynie, a jeżeli wypłynie, to te wszystkie dziadki z europejskiej sceny będą miały duży problem, bo Tobiasz jest głodny wygrywania, jest głodny walki, jest w stanie się poświęcić, ma niesamowitą etykę pracy i przede wszystkim jest świrem, a we sporcie potrzeba świrów. Liga Legend aktualnie jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, ponieważ jest to i fan, jest to i zarabianie pieniędzy, jest to praca, jest to hobby. No chyba tyle. No wiadomo, pierwsze pytanie to jest, czy można z tego żyć. To jest standardowe pytanie. Jakby ostatnio byłem u lekarza, właśnie i tam ten lekarz mnie zapytał, co ja tam robię. Ja mówię, no tam profesjonalnie gram, nie? A od razu pytanie, czy można z tego żyć? Jeden dzień pracowałem w innej tematyce niż lodu. Stałem przed sklepem elektronicznym w zimę z banerem i trzymałem ze znajomym baner i siedzieliśmy od 9 do 21 z tym banerem i to była moja jedyna inna praca. I do dzisiaj nienawidzimy tamtego sklepu, po prostu, bo nawet na przerwę nas nie chcieli puścić. Ile zarobiłeś wtedy jednego dnia? 100. A ile zarobiłeś najwięcej za jeden turniej? 55 000. To nie było tak, że zostanę prograczem, to zarabiał pieniądze, jest super, bo o pieniądzach w tamtym czasie w ogóle nie było mowy żadnej. Mnie strasznie te emocje, które mną targały, jak ja widziałem innych, jak odnoszą sukcesy w tej materii, to było dla mnie takie, że ja też chcę takie emocje poczuć. I wiesz, dla mnie to było takie fascynujące, że ja potrafię takie emocje poczuć, jak ja tylko oglądam czyjś sukces i co będzie, jeżeli ja tam będę, jeżeli to będą moje emocje, a nie czyjeś. Wydaje mi się, że większość osób nie wie, jak wygląda na co dzień nasza praca, czyli granie w gry. Widzą tylko, że jest na przykład pula 1 000 000 czy 3 miliony dolarów i to jest głównie to, co innych ludzi przyciąga, prawda? Ale no jest to, jednak jest dużo więcej w tym. And of course,
course, for Jankos and Vander representing in their home country. This has got to mean a lot. Let's get it. Come on. I thought it was going to be just going to bask Myślałem nad czymś takim, że League of Legends jest materiałem, z którego po prostu gracze muszą tworzyć. To jest taka niekończąca się praca nad materiałem. Jeżeli jesteśmy sportowcem, no to nie powinniśmy raczej przyłapani w barze z kolegami o 20. Musimy się odżywiać, musimy chodzić na treningi, musimy dbać o swoje zdrowie, no bo w takim momencie nasze ciało jest narzędziem do gry, tak? Mamy sztab ludzi nad nami pracującymi, tak? Pod względem taktycznym, przygotowaniem fizycznym, mentalnym, żywieniowym. Nie da się być sportowcem na najwyższym poziomie światowym, jeżeli nie podporządkujemy swojego życia. Najlepszy przykład League of Legends, trzeba mieszkać w Berlinie. Nie da się tego przeskoczyć praktycznie mówiąc. Trzeba mieszkać w Berlinie, co jest dużym krokiem, tak? Wiele osób pojedzie do Berlina za jakąś tam swoją wymarzoną pracą. No ale właśnie, wymarzona praca. Typowo każdy powie, że jeżeli chcesz być w wymarzonej pracy, no to musisz podporządkować się pod to. No i tutaj jest dokładnie to samo. Całe twoje życie musi być podporządkowane League of Legends tak naprawdę, no i profesjonalni gracze muszą grać te 12 godzin dziennie. Ja o LoLie się dowiedziałem od znajomych. Później oni zniknęli, a ja zostałem i jestem tutaj. Is there anything you can't play? Well, actually, no. There's nothing. Master of all, jack of none, as Krepo said. So, Ja to chciałem robić, ja to robiłem z pasji, ja to robiłem z takiej żądzy po prostu, żeby być lepszy. A jak już dostałem takie uczucie, które się dostaje na scenie, jak wygrywasz na kogoś i jest masa ludzi dookoła ciebie, którzy z tobą kibicują i się tak jakby, nie wiem, z tobą łączą, to jest takie uczucie, które bym powiedział jest bardzo uzależniające. Taka euforia, takie uczucie po prostu bycia lepszym. La jungla! Gigish! Jeżeli chcesz być najlepszym, to w każdej sferze życia musisz poświęcić więcej niż inni. Niektórzy mogliby stwierdzić, że nie miałem takiego, nie wiem, normalnego życia nastolatka, który chodzi tam na studia i sobie imprezuje czy coś, ja po prostu cały czas trenowałem. Każdą wolną chwilę na to spędzałem, ale nie żałuję tego nawet na sekundę, bo nie jestem taką osobą, która żałuje rzeczy, a nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. I wiem, że zrobiłbym to jeszcze raz. And Vitality are one step closer to Worlds. Vitality are your third best team in Europe. Ze stereotypami jest ciężko walczyć. Czasami sobie myślę, co by było gdyby, a ile jeszcze imprez mógłbym przeżyć, ile mógłbym mieć zabawy, ale koniec końców te chwile są bardzo ulotne. A wydaje mi się, że ja wiem, że to, co osiągam teraz, to spełnienie moje wewnętrzne zostanie ze mną na zawsze. Wielu już poświęciłem i dalej poświęcam te rzeczy. I robię to, bo kocham to, co robię. Myślę, że nie muszę poświęcać niczego więcej, bo już mało rzeczy mam do poświęcenia. Rozumiem, czemu nurt społeczny uważa, że to nie może być kariera, to jest siedzenie przy kąpie. Ten siedzi przy kąpie, ten siedzi przy kąpie, ten siedzi przy kąpie, większość marnuje czas. W momencie, w którym zrozumiemy, że to, jak zwariowana jest postać na Summoner's Rift, jest proporcjonalne do tego, jakim wariatem jest operator tej postaci, zaczynamy chwytać, że jest część osób, którzy grają w gry, wrzucając całego siebie w te kilkadziesiąt minut meczu. Nie da się odłączyć wirtualnego świata, nie da się odłączyć samej postaci, nazwalibyśmy to botem. Nie da się odłączyć od gracza, od tego, kim jest. Tylko jeden po prostu se klika dla zabawy i jest to oczywiście fajna rzecz, ale drugi wkłada całe swoje serce, cały swój umysł, koncentrację i pracę w to, co robi. I tym dla mnie jest ta piękna determinacja, to dla mnie jest esencja e-sportu i tym dla mnie są kariery tych wspaniałych młodych ludzi. We saw many individuals step up, but in the end, only one was worthy of the title as MVP, standing next to some of the best in the world. This guy keeps reaching new heights, a true LEC legend. Here is your Summer Split Most Valuable Player. Europe kneels to its champion, G2 Esports. The world awaits G2. Piękny snare? Tak się zaczynają. Akcje wejścia! Nie mam nic do powiedzenia! Ja po prostu nie mam nic do dodania! To jest kompletna deklasacja! This is what peak League of Legends looks like, and it comes from Europe! Kalispera Atina!
Athens! Are you ready for the LEC Summer Split Finals? G2 are your champions! Spodziewałem się, że Jankos osiągnie sukces, bo nie byłem go w stanie dużo nauczyć. I mimo tego, że nie byłem go w stanie dużo nauczyć, wszystko mu wychodziło. And Jankos now unstoppable. Przykładowo, co potrafiłem przed meczem zrobić? Rzucić w niego krzesłem, potrafiłem go wyrzucić na scenę, tak? Potrafiłem go wziąć tak za ręce i go tak, i on wtedy grał najlepiej. I Jankos sam zresztą taki był. Ja pamiętam, że jak był mecz, na przykład na Gambi, to zaszło na Gambi, bo tam grał Diamond Prox. U Jankosa jeszcze gdzieś to tkwiło w pamięci, że Diamond Prox to geniusz dżungli. Więc zawsze przed Diamond Proxem ja zauważałem u niego tę tendencję, że im bliżej meczu, tym jego poziom pobudzenia wzrasta do poziomów niebezpiecznych. Monitory cząs, krzyczał na ludzi w korytarzu i wtedy ja wiedziałem, że Jankos zagra dobry mecz. Energiczny chłopak, nie? Tak go kojarzę. He hates losing. He literally despises losing, and I wouldn't call him a hothead. I use the other term, knucklehead. That stubborn kid that one day he can win you any game. Oh, Cyanide in on top of that one, and actually we are going to see them going in, and there is the steal. Jankos picks up the Baron. Reckless. Na cały dom było tylko słychać, jak on smite'a wciska. 10 tysięcy razy, mimo że ten smite już był użyty, on dalej wciskał. Przez to, że on grał tak intuicyjnie, to ja wiedziałem, że jak on wydorośleje, to jak jeszcze zacznie myśleć do tego, no to dopiero będzie coś. Jankos, congratulations on being the 2019 Summer Split LEC MVP! Jego historia w ogóle na przestrzeni Europy jest dla mnie historią jednego z ludzi, którzy najwięcej osiągnęli ciężką pracą, bo on przez te wszystkie lata się starał, przez te wszystkie lata łupał się, kopał się po kostkach, bo nie grał w najlepszych drużynach i to jest właśnie ta kwestia. Ciężką pracą ten kolej z gościa, który zawsze był w czołówce, stał się gościem, na którego patrzymy i mówimy, okej, to jest potencjalnie jeden z najlepszych graczy w historii tego regionu. To wszystko, co mówię, to jest trochę z perspektywy zagranicy. W Polsce możemy sobie wyobrazić, jak to w ogóle eskaluje, jak to jest wyolbrzymione, no bo dla nas to jest swego rodzaju League of Legends-owy bohater. We know a guy like Jankos you see on screen here can be and is one of the absolute best junglers we have, not only in Europe but in the West. Like Robert Lewandowski polskiej sceny League of Legends. To porównanie mnie tak bawi, no ale jest tak adekwatne, no nie oszukujmy się. Człowiek, który sprawia, że większość osób w Polsce nagle odpala Twitch TV i ogląda go w finałach. You know, it was my dream to play in Poland. So dziękuję wam za przybycie. Polska! Polacy, oprócz tego, że lubią wspierać innych Polaków, to też mamy bzika na punkcie tych, którzy szczególnie osiągają sukcesy. To może być niszowa dziedzina, ale żeby osiągali sukcesy. Kubica w Formule 1, Radwańska na kortach. Mamy wiele takich przykładów w tradycyjnym sporcie. Adam Małysz, Małyszomania, prawda? Skoczek, da się, pokazał Polak. A później tworzą szkółki, tworzą jakieś małe skocznie dla juniorów, którzy chcą być tak jak Adam Małysz, bo on pokazał, że się da. A w League of Legends jest trochę inaczej, bo to jest na większą skalę i nie trzeba budować skoczni, wystarczy włączyć grę. Jankos będzie za chwilkę solo mierzył się z Nugurim. I znowu Mikiek spróbuje poczarować, tym razem to inny krzak, ale to się chyba nie uda. Tym razem nie Ricola, Hex Flash i Jankos. Był ustawiony sam sobie. Jankos tutaj wchodzi, o dziwo, chociaż nie ma żadnego wsparcia. Jankos! useless ten Gragas. Ale na przykład, czemu Talia składa Morello? To jest Ale zdodżował w sumie tym Gragasem przed chwilą. Typ zabił Outplay. Nie! Flashni! Nuklear, ale nie flashuje! Tutaj obrażeń, ten Ryze! Zobacz, jak tą szkodę mu wyrządził! Jest double kill, za chwilkę będzie trzeci! Nie, Marcin zabierze, dokładnie tak! Jest 9. zabójstwo dla niego, nie upadł ani razu! I teleportacja idzie od G2, No i tak wygrali sobie? Dobrze zaorali. Kończą chyba. No, chyba się uda. Jest, brawo. 9-0-5 Jankos na Gragaszu. Boże, ale akcja, co? Bo pamiętam nawet te Mistrzostwa Świata, ludzie mówili, że Kiana słabo, bo on 2 gry miał tą sobiutkę, nie? A tutaj nagle, nie no, Jankos, wiecie, po takim czasie, he still has it, nie? Tutaj Diamond Gaming, pierwszy poważny przeciwnik, pierwsza seria Best of 5 dla G2 Esports na tych Worldsach. Widać, jak publiczność niezwykle reaguje na to zwycięstwo. Przepiękny obrazek.
Przeciętny człowiek raczej nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tylko siedzenie przy komputerze 14 godzin dziennie i jedzenie chipsów coli. Do tego składa się ogromny stres psychiczny, z którym jakby my jako sportowcy czy e-sportowcy musimy sobie radzić. Tak samo jest w piłce nożnej, tak samo jest w każdej innej dyscyplinie sportowej, gdzie zawsze twój umysł musi pracować w 100% tak naprawdę, żeby te treningi miały jakikolwiek sens. A poza tym jest to po prostu wyczerpujące. Right now, we've started creating the storylines around the players, showing more backstage, what they do and everything. But I don't think people realize how much pressure those players have. Like, you have to have in mind that compared to sports, for example, you're trained to be that sports person since you're like 3, 4, 5 years old. You start over there. And by the time you become a professional at 16, 17, 18 and enter main teams and everything, by that time you've already experienced a lot of the things. While over here, most of the time you're a 17 years old kid without ever being worked in a job, being in school, quitting high school before you even graduate, etc. So you don't have any experience being a competitive person, and then you're thrown instantly into being a professional in front of all the crowds, in front of the communities. Especially these days, like the moment you play a little bit worse as a player, you get destroyed by media, by casters, by community, by fans, and still you can see people, you're playing video games for a living, you know? It's not hard at all. It is. It really is. No, mimo że są to gry komputerowe, to jednak jest to poważne. Jest to poważne jednak i myślę, że e-sport jeszcze jest za młody. Po prostu patrząc na piłkę nożną, no można by pomyśleć, że goście sobie też tylko wychodzą na boisko i kopią piłkę. Ale jednak jeśli się dorobi do tego historia i będzie to długotrwałe, to wydaje mi się, że ludzie to uznają po prostu za coś pełnoprawnego. Ladies and gentlemen, welcome back to the Almia Convention Center, Jönköping, Sweden. We are here for the DreamHack Summer 2011 Championship Game. The finals about to go underway, a $100,000 tournament held by League of Legends and Riot Games. Jest taka teza, że te pierwsze Mistrzostwa Świata to nie były Mistrzostwa Świata, tylko taki garaż. Troszkę prawdy w tym jest, bo rzeczywiście one się odbywały w trakcie DreamHacka w Szwecji i pamiętam, że to była taka mała salka, tam nie było zbyt wielu widzów, dużo więcej osób oglądało to oczywiście w internecie, dopiero wtedy streaming tak na dobrą sprawę ruszał. Twitch to jeszcze się chyba wtedy nazywał Justin TV. Dla mnie oglądanie Mistrzostw Świata pierwszego sezonu było bardzo dziwne, bo to znajomy dał mi znać po prostu, że coś się dzieje, coś grają jacyś tam ludzie i o jakieś pieniądze, które na te czasy były naprawdę spore pieniądze tak naprawdę, choć nie jest to tyle co dzisiaj. MVP so far. I think he's going to go 70-0. I think Shushay going 70-0 in this game. The game will only be 4 minutes long, but he will get 70 kills in a row. You see the push around from Jarvan as well, moving into this area. Battle rolls in, amazing from Shushay. Dla mnie Shushay jest jak smok wawelski. To jest legenda, która gdzieś tam istnieje, wszyscy o nim mówią, był taki wielki midlaner Shushay, który grał Gragasem na midzie, on tam beczkę przynosił na eventy, rzucał nią w ludzi, fajnie, zabawnie było, wygrał Mistrzostwa Świata. Fnatic going to win the Season 1 championship if they can hold on. This Nexus will go down. Congratulations to Fnatic winning the Season 1. GG indeed. Trzeba patrzeć na konia, jakim jest. Tak? Hej, to był turniej inny niż wszystkie pozostałe Mistrzostwa Świata. Czy to ujmuje sukcesowi Shushaya? Nie. Wszystkich, których powinien pokonać, pokonał. Więc co miał zrobić lepiej w tamtym roku? W 2011 wycisnął z LoL'a, ile się dało w 2011. Więc mamy Polaka mistrza świata i nie powinniśmy umniejszać temu, nie powinniśmy się tego wstydzić, powinniśmy się cieszyć, bo Shushay został zresztą MVP całego turnieju w pełnym zasłużeniu. So I want to ask you about your cosplay here. You are the best Gragas cosplayer I've seen at DreamHack. To był słynny wywiad, bo on wtedy wziął ze sobą butelkę wody i udawał Gragasa, który był jego mainem. On był słynnym w ogóle Gragasem. On łamał troszeczkę metę wtedy, tak? Na przykład grał tym Gragasem, o ile pamiętam, na środku, co w ogóle wszystkich zgłupieli przy tym, po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. I would like to ask the fans to support the idea of making Gragas Shushay skin. Ooh. Yes, I'm gonna make the post on the forum later and yeah. See, I think we're gonna have to see a petition form and a lot of signatures if we want to get that skin made. So help us out, get a Shushay Gragas skin.
No i później zrobiono w sumie skina nawet na jego cześć troszeczkę. Te skiny Fanatnika zostały wypuszczone chyba z 3 czy 4-letnim opóźnieniem, no ale właśnie pamiętam, że wyszedł i mogłem zagrać Shushejem w ligę. Strasznie mnie to bawiło zawsze. So when did you know that you had won? When Nexus fell. That's a pretty good answer. Był taką, nie chcę mówić maskotką, bo to jest deprecjonujące, ale taką trochę ikoną, a trochę właśnie takim pomieszaniem ikony z maskotką. Był zabawny, był wyraźny, był świetnym graczem i był rozrywkowy. Słowo legenda do niego akurat bardzo, bardzo dobrze pasuje. To był naprawdę gościu, który grał na najwyższym poziomie na samym początku tej gry. W tamtych czasach odegrał gigantyczną rolę. Pamiętamy to z pewnej nostalgii, albo dlatego, że mieliśmy po prostu mało Polaków podnoszących Puchar Mistrza Świata, ale poza tym Shushei nie jest zbytnio w naszej pamięci. Come on out! Różnica w ogóle między Mistrzostwami Świata pierwszego a drugiego sezonu jest ogromna i trudno się dziwić, że raczej to było potraktowane na zasadzie o panowie, mamy fajną drużynę, pojedziemy, wygramy, a fajny hajs przy okazji, a lubimy tę gierkę po prostu. Ridiculous things happened in this tournament, and they were all freaking great. They're so amazing, and everybody deserves an absolutely giant, a big GG. And I think everybody here should give these teams one big round of applause before we go to this award ceremony, as well as you for participating here, breaking and making history with the amount of viewers that we had. Te pierwsze mistrzostwa były takim, się mówi, kamieniem węgielnym, tego na czym zbudowano ten gigantyczny, nie chcę mówić cyrk, bo to jest takie słowo, które od razu sugeruje, że to jest niepoważne. Ale to jest ten, tak jak się mówi, latający cyrk o Formule 1, to jest latający cyrk. To się od tego zaczęło, to są te skromne początki tak zwane. Fnatic taking the championship, that was amazing. Year, and it's just so nice to have it come to the end. But you know, we're just getting started, and season 2 is going to be fantastic. Nie rozpędzałbym się z stwierdzeniem, że to była jakaś prehistoria. Znaczy, no w kategoriach LoL'a to oczywiście, że tak, no bo LoL ma 10 lat i to były jego absolutne początki. A to był taki renesans, oczywiście, to był renesans. Teraz mamy postmodernizm. Wy może macie gwiazdkę w grudniu, moja gwiazdka jest w październiku. Ulubiony miesiąc roku, ze względu na Mistrzostwa Świata. Ten turniej rok w rok jest nagradzany nie bez powodu. Sposób, jaki jest uformowany, sposób, jaka jest cały klimat i magia zbudowana dookoła niego. I rozumiem, że to jest coś więcej niż po prostu starcie gigantów w turnieju sportowym. To jest święto całej społeczności. Worldsy dla League of Legends wydaje mi się, że jest to po prostu coś jak jakiś mundial w piłce nożnej, czyli po prostu Mistrzostwo Świata. W momencie, w którym się to ogląda, to człowiek czuje takie ciary. Jak ja już oglądałem finał, jak chłopaki tam chodziły na scenę, to wie, kurde, szkoda, że moja kariera się tak nie potoczyła. Your 2017 World Champion! Żeby mieć pierwsze miejsce na Awardsach, to poświęciłbym wszystko i wiem, że muszę poświęcić więcej niż teraz, żeby to osiągnąć. Ja myślę, że to jest taki milestone dla każdego, taki cel największy, który można mieć, jak się zaczyna swoją karierę. Tytuł Mistrza Świata osiąga tylko jedna drużyna każdego roku. To nawet nie jest tak, że na ten moment osiągnęło ten tytuł 9 różnych drużyn, a zaledwie, jeżeli nie pamięć nie myli, 6, bo mamy SKT, które wygrało 3 razy. To tylko pokazuje, że nawet niekiedy ogromna inwestycja nie jest w stanie zapewnić tego tytułu. Worlds is the only thing at the end that makes it really worth it. Reaching Worlds main event, the top 16 teams, is a clarification that you deserve to be there, that you're good, that you need to be there, and that your career makes sense. Everything that from your parents telling you, give up, you shouldn't do that, get a real job, from fans, you're not doing good, etc. All that doesn't matter if you reach Worlds. Leave the money and everything aside, the feeling itself, it's something that is not comparable to anything else. Coup will get themselves the ace, will get themselves the base, and will earn themselves
Odkąd zacząłem grać, moim celem było zawsze dostanie się na Mistrzostwa Świata i pokazanie tego, że jestem jeden z najlepszych graczy na świecie. I w końcu, kiedy trafiłem do H2K w roku 2016, po raz pierwszy udało mi się dostać na Mistrzostwa Świata i było to naprawdę super uczucie, bo mogłem spełnić 2 marzenia, czyli dostać się na Mistrzostwa Świata, grać i rywalizować z najlepszymi zawodnikami, ale również odwiedzić chociaż część Ameryki. W tamtym roku dostaliśmy się aż do półfinałów. Odwiedziłem San Francisco, Chicago i Nowy Jork. From the European League Championship Series, H2K. Go, go, go. Go, okay. Yes! Yes! Absolutely massive Elder Drake and ADG are evaporating on the spot. We are legends! Are you kidding me? H2K demolish ANX. H2K, H2R, H2K, H2R, H2K, H2R. Madison Square Garden! Are you ready for more semifinals action? W Nowym Jorku graliśmy na Madison Square Garden. Myślę, że to była jedna z najlepszych aren, w jakich miałem okazję grać. At Jungle, Jankos! Cała hala była zapełniona. A jest to też takie ikonowe miejsce, prawda, ogólnie na świecie. Każdy, albo przynajmniej większość osób wie, co to jest Madison Square Garden. Także to było dopiero coś nie do zapomnienia, tak, na całe życie. At support, Vander! Jak dostał Wattsy, na pewno był cel po prostu wyjść z grupy, to był pierwszy cel, tak? I później, jak zobaczyliśmy, że mamy Albus Nox w ćwierćfinale, no to raczej byliśmy przygotowani na ten półfinał. Zabrzmi trochę głupio też, bo mogłem dać wszystko, co mam, żeby wygrać Wattsy, bo no ogólnie na pewno bym to zrobił. Gdybym mój dad miał taki wybór, to oddałbym wszystko, co mam, aczkolwiek samo zgranie Wattsów jest więcej warte, więc... And today they're facing the last Western hope, H2K, with Odo Amnop in the top lane, Jankos in the jungle, Ryu as the mid laner, Forgiven as the AD carry, Vander down the bot lane with the mass support, and probably, of course, the coach behind the team. We have packed this entire place to the brim, as you can see here, and people are more than ready to see some sweet World semi-final action. Their only wave clear is going to be Victor, so if we set up for sieges, we play the disengage, and we can siege everywhere away from Victor. So we can out-rotate with this comp really hard, so that's what we should be focusing. Yeah. Alright, good luck, have fun guys, you guys got this. Thank you, Riley. Okay, can you check it? Go, Nida? Yeah, we fight. Come. I just Nida. Nice. Oh, shit. And there's nothing that they can do. A 3-0 sweep of Europe's H2K will send Samsung Galaxy to the World Final. To, co czujesz podczas Mistrzostw Świata, to jest coś zupełnie innego niż gry na co dzień. Na pewno chciałem tam wrócić i nie wyobrażałem sobie żadnego innego roku z tym, że po raz kolejny Mistrzostwa Świata mnie ominą i że znowu spędzę je w domu przed komputerem, oglądając innych graczy, którzy rywalizują ze sobą, a ja nie jestem na tyle dobry, żeby się tam pojawić. And the main hope for H2K so far has been Jankos. Jankos has definitely showed up here versus Samsung. He has been as much as you can ask from a jungler so far. Bardzo chciałem to powtórzyć, a w roku 2017 to się nie udało, więc ten rok był bardzo ciężki dla mnie, jako dla gracza, ale też jako osoby. Czułem naprawdę wielką gorycz i pamiętam, że w tym roku straciłem dużo kilogramów. Z drugiej jednak strony nie czułem się źle, po prostu wiedziałem, że dałem się wszystko i zawiodłem, ale chciałem dalej rywalizować i chciałem jakby zmienić drużynę i spróbować jeszcze raz. I dlatego w 2018 przyszedłem do G2. This could be the last game of the summer split here in the European LCS. Vi kan I want the kill. We're going to Korea. Oh, Arvi. Asir. Nice! Kill it! Now the excitement is slowly getting to me and I will start screaming very often this game.
that does it. Fnatic, Vitality, and G2 Esports will be representing us at the World Championship. Looks easy. On the precipice of pushing to their first quarterfinals, they put the last finishing touches on the Nexus and push themselves into the top 8. Oh, we're just minutes away from our final game. The reigning world champions Gen G, formerly Samsung Galaxy versus Vitality from the EU. Samo dostanie się na Worlds to był moment, na który czekałem i pracowałem przez 4 lata. To było takie uczucie, które, nie wiem, ciężko to opisać słowa. Nie czułem w ogóle stresu, nie czułem żadnej takiej... Nic mnie nie przytaczało, ponieważ byłem tak bardzo skupiony na grze, iż nic mnie poza wygraną nie obchodziło w tamtym momencie. Kiedy zaczęliśmy wygrywać na lepsze formacje na świecie, to było coś wielkiego. Honestly, Jack Troll was insane this game. Ból, gorycz, złość, frustracja, irytacja. Takie emocje mi towarzyszyły, kiedy odpadliśmy w Worldsach. They're gonna shut down Vitality and Cloud9 past the group of death and qualify for the quarterfinals! Jak przegraliśmy, to tak naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Walczyłem ze sobą w środku przez... To nawet nie wiem, minuty czy godziny, tylko przez tygodnie walczyłem z tym i nie mogłem myśleć o LoLu, po prostu dla mnie to było troszkę za dużo. Nie poradziłem sobie z tą przegraną wtedy i potrzebowałem jednak trochę czasu, żeby tę wiadomość jakoś sobie przepracować. G2 have just dismantled RNG and they're gonna make their way to the semi-finals! The G2 dynasty will be defined by taking down RNG! Bet you didn't think I'd be saying that coming into a semi-final, but today the Kingslayers face off as Invictus Gaming and G2 clash in the first semi-final bout. The countdown has started, ladies and gentlemen. Let's head inside the arena. 여러분, 큰 박수로 모시고갑니다. From EU LCS G2 Esports! Well, this could be it for G2 Esports. They've got to find the win to come back and claim victory. Or Invictus Gaming just could put the final nail in the coffin on this. Jankos nearly felled, barely walks away, and G2 will keep their jungler alive. But here comes the Shy with the slam into the ground. Oh! So many people! The stun comes down, Jankos goes out, killing spree over to Rookie. IG clean house, and in a clean sweep, they punch their ticket to the finals. Have to take a moment though and appreciate the run and the showing that G2 has put up at this Worlds, taking down RNG, making it through the play-in, making it through groups, and really a tournament to be proud of. Te 7 lat pomogło mi dorośleć i teraz już jestem mężczyzną, który ma 25 lat i gra dalej w gry dla dzieci. Ale jest to trochę zabawne, ale kosztowało mnie to bardzo dużo włosów, ponieważ granie jest bardzo stresujące, ale było też bardzo przyjemne, bo nigdy nie było nudno, nigdy nie miałem takiego zastoju, gdzie w sumie nie mam co robić i co dalej. Zawsze miałem jakiś cel, który starałem się osiągnąć. Jedyne, co w życiu profesjonalnego gracza jest trochę trudniejsze, wydaje mi się, że to jest życie prywatne. Bardzo ciężko jest łączyć życie prywatne z życiem gracza, bo nie masz na to czasu, bo żyjesz w gaming house'ie. I myślę, że jest to do zrobienia, ale zanim podejmiesz taką decyzję, to często zapytasz siebie, czy warto
poświęcić czas na coś innego niż na to, żeby być najlepszym. Ja oddałem 7 lat swojego życia, żeby stać się najlepszym graczem i oczywiście nie robię tego tylko, żeby wygrać, ale moim głównym celem jest wygranie Worldsów i nie wiem, ile oddałbym diabłu, jeżeli przyszedłby do mnie i zapytał, ile jestem w stanie zapłacić za wygranie Mistrzostw Świata, ale moim celem jest wygranie Mistrzostw Świata i będę robić wszystko, żeby to osiągnąć. I think that when people mainly talk about Worlds, they talk about how long is the tournament itself, but what we have to remember is that our journey did not start at Worlds. We had Spring Split, MSI, and then Summer Split, and then Worlds started. So basically we have been playing like 24/7 since January, and right now it's November. And that tells you how long we have been playing, and that tells you how important it is to take care of yourself, to not get burnt out. I to może być wygrana dla europejskiej formacji! Ten zegarek musi kupić czas! Teddy atakuje, ale Perks jest silny! Zginie w tej sytuacji! Triple kill! Czy Quadra na jego miejscu się pojawi? Owszem! I to kończy ten mecz! The greatest team in the history of League of Legends, taken down by the greatest team Europe has ever produced. FPX, get ready. G2 is heading to Paris. Only one will stand at the end of it all. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath there are a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws. It's all in your mind, and it's fighting you on yourself. The storm's coming. What, kid? What you gonna do now? It's your reflection looking like to pull you down. So are you gonna die today and make it out alive? You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Don't bury your demons, then tear down the ceiling, Phoenix fly. So you gonna die today, make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Don't bury your demons, then tear down the ceiling, Phoenix. So you gonna die today, make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Don't bury your demons, and tear down the ceiling, Phoenix fly. Bonjour Paris! Voici venu le moment d'accueillir vos deux finalistes des championnats du monde de League of Legends! Dans la jungle, il est votre MVP du Summer Split, Jankos! Sur la mid lane, il est le premier joueur européen à accéder coup sur coup à la finale des championnats du monde.
Remember, guys, we made it this far. So if we lose now, it fucking sucks. We don't lose now, guys, okay? We are back on Summoner's Rift for the 2019 World Final. Lo sabe y viene andando. Llega la ultimate también de Perks, lo sabe el equipo de G2. Jankos lo podría robar, Jankos podría ser el héroe, van directamente a por Jankos, entra con el cataclismo Jankos. Heroes Edwards comes in, Dwimby is chasing forward. That's already a kill onto Jankos. This could be it. Le bataillon dimensionnel, on arrive à le concept. Attention, il y a trop de dégâts pour les dégâts. C'est un To może być koniec tych marzeń! To może być koniec marzeń! O mistrzostwach świata dla Europy! Pierwszy raz od 8 lat! Czy to faktycznie jest koniec? Czy sny się skończą? It's pas tout donné! Et c'est la guerre! Fun plus Phoenix are your world champions! To jest koniec! Tutaj kończy się Rock League of Legends. Tutaj kończą się Mistrzostwa Świata. Ale wiecie, kolejne jeszcze historie nas czekają. Patrząc na ten rok, byłbym z niego dumny, ponieważ nigdy tyle w życiu nie wygrałem. W tym roku prawdopodobnie wygrałem więcej niż wygrałem przez całą swoją karierę, a grałem od 6 lat. Ale wiedząc, że byłem tak blisko mistrzostwa i jednak nie będę w stanie podnieść pucharu i nie będę w stanie wygrać, nie potrafię być z tego zadowolony. Nie potrafię uśmiechać się i mówić, wow, zajęliśmy aż drugie miejsce i jesteśmy wicemistrzami świata, bo to nie jest dla mnie wystarczające i to nie jest ani trochę sycące. I nie jestem zadowolony z tego, że odpadliśmy, ale prawdopodobnie za 10 lat będę dumny z tego, jak wiele osiągnęliśmy w tym roku. W 2014-15 roku myślałem, 2-3 lata, ile ta gra może trwać do diaska, prawda? Ile gry mogą trwać w ogóle? Teraz wiem, że czekają nas dekady League of Legends. Oczywiście nie mówię, że wszystko zostanie utrzymane na tym poziomie, nie mówię też, że będzie malało, a prędzej czy później wszystko musi przygasnąć. Społeczeństwo dzisiaj jest bardzo dynamiczne. I dlatego powiedzenie, że League of Legends będzie trwało kolejne 10 lat, powinno być odważne. Mam wrażenie, że nie jest odważnym stwierdzeniem. Pokazało, że stało się częścią codzienności, życia. To nie jest tylko już hobby, to jest styl życia dla wielu ludzi. Dla mnie to taki nostalgiczny moment zobaczyć 10-lecie League of Legends. I po prostu nie mogę już doczekać się 20-lecia League of Legends. I jak wtedy będziemy patrzyli na grę. To 10 lat było zwariowane. Od 2010 do dzisiaj. To wyobraźcie sobie, co nas czeka na kolejne lata. I dobrze przy tym być, chciałbym przy tym partycypować. Będzie fajny czas.
Panowie, witam Ciebie, Fryderyku, dołączyłeś do nas do grona analityków. Dołączyłem i daję wam energię. Kiedyś dotknąłem Jankosa. Ale mówię, energia! To jest energia do Jankosa, od starych dziadów. Tak jest. Ej, ja jestem młody. Ja też. Dobra, ale jako kariera to jest stara kariera, twoja też, ty jesteś. Młody. Dziękuję Wam za to, że wszyscy możemy mieć wspólną zajawkę, że możemy mieć o czym rozmawiać, dzielić się tym ze znajomymi. Dziękuję Wam za wkład w budowanie naszej społeczności. Widzowie, gracze i fani. Jesteście wspaniali. Gdyby nie wy, to naprawdę co byśmy wszyscy robili? Gdyby nie wy, to by nas nie było. Hejka! Wielkie dzięki, że jesteście z nami. Życzę Wam, żebyście bawili się jak najlepiej. Dziękuję bardzo za to, że wspieracie, że gracie, bo bez Was nie byłoby to możliwe. I mam nadzieję, że jeszcze wiele wspaniałych lat przed nami. Pozdrówki. Keep being awesome, guys! I do zobaczenia na Summoner's Rift.